Witam Was, moi drodzy. Dziś kolejny filmik, który chciałem Wam dziś zrobić, tutaj przekazać, podzielić się bardzo fajną historią człowieka. Historią prawdziwą, która praktycznie, że nie mogła się wydarzyć, a jednak się wydarzyła. A że tutaj stoję sobie teraz w samochodzie i oczekuję na żonkę, która poszła sobie pojeździć na łyżwach. 44 lata nie jeździła na łyżwach i zdecydowała się, że w wieku ponad 60 lat pójdzie sobie jeszcze pojeździć na łyżwach i całkiem fajnie jej to idzie. Ja akurat nie jestem mistrzem w takim czymś, więc postanowiłem bezpiecznie sobie poczekać tutaj w samochodzie na nią, aż wróci. To chciałem się podzielić z Wami właśnie historią Clemensa Kubi. Clemens Kubi, może ktoś już coś takiego słyszał. To jest człowiek, który dokonał czegoś, co jest praktycznie niemożliwe. To jest człowiek, który wstał z wózka inwalidzkiego, z którego nie powinien wstać. Tak, moi drodzy, Clemens Kubi, człowiek, który ma bardzo silną psychikę i udowodnił, pokazał światu, że rzeczy niemożliwe są możliwe. Otóż Clemens Kubi kiedyś przez jakieś nieszczęście życiowe, nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, żeby mi zaraz nie powiedzieli, że robię wyczyny kaskaderskie i mi ten film tutaj znowu otagowali. No niestety, ale przydarzyło mu się coś takiego, że uszkodził mu się kręgosłup. Uszkodził mu się do takiego stopnia, że ten człowiek nie mógł już chodzić. Lekarze niestety w szpitalu powiedzieli mu, że nie ma szans, po prostu to już jest takie uszkodzenie kręgosłupa, że on już nigdy w życiu nie stanie z tego wózka inwalidzkiego. Jednak Clemens Kubi nie pogodził się z tą diagnozą. On w ogóle tej diagnozy do siebie nie chciał przyjąć. On widział siebie cały czas, że po prostu znowu będzie chodzić, że musi tylko chwilkę poleżeć, odpocząć, aż to się wszystko zregeneruje, gdzie praktycznie nie było w ogóle żadnej możliwości, żeby to się zregenerowało i żeby on w ogóle jeszcze mógł wstać. Jego droga, opisywał to, jest bardzo ciężka była, ponieważ miał też swoje momenty zwątpienia, kiedy próbował i rzeczywiście nic się nie działo. Jednak zaczął od małych szczegółów, zaczął od tego, żeby najpierw próbować zacząć ruszać znowu palcami od nóg. Cały czas się koncentrował na tym, widział to po prostu jako wizję, że on może chodzić, że on da radę chodzić i że to jest wszystko możliwe. Nie poddawał się. Trwało to troszeczkę czasu, ale mu się udało. Dziś ten człowiek znów chodzi normalnie. Ma się dobrze. Lekarze rozkładają ręce. Sami nie wiedzą, jak to jest możliwe. Ponieważ wszystkie diagnozy, cała dokumentacja medyczna pokazywała, że ten człowiek nigdy w życiu nie powinien już chodzić. A jednak ten człowiek chodzi. Wstał z tego wózka inwalidzkiego. Dzisiaj chciałem Wam troszeczkę pokrótce opisać, tak w krótkich szczegółach, na czym polega jego metoda, ponieważ dzięki temu stworzył specjalną metodę, żeby móc pomóc ludziom i sam był świecącym przykładem tego, że jest to możliwe. Coś, co wydaje się, że jest niemożliwe. Gdzie cała nauka temu przeczy, że to po prostu nie ma szans, że to jest nieosiągalne, a jednak dało się to osiągnąć. To pokazuje potęgę ludzkiego umysłu, to pokazuje naszą potęgę, że tak naprawdę wszystko potrafimy zrobić, wszystko potrafimy osiągnąć. Tylko jedyną granicą, którą mamy, to jest nasza głowa. To jest nasza głowa, nasze ego, nasze myślenie, że coś nam mówi, to nie, to jest niemożliwe, tego się nie da osiągnąć. I kiedy sami sobie coś takiego powiemy, to nie ma szans, to w ogóle nie mamy opcji, o czym nawet mówić dalej, bo tego rzeczywiście nie osiągniemy. Ale kiedy tak jak Clemens Kubi to zrobił, wpoimy sobie w głowę, że to jest możliwe, że nie ma dla nas ograniczeń, że my damy radę osiągnąć wszystko, to tak się też stanie. Na czym polega ta metoda? Opiszę Wam to może na przykładzie filmu. Kiedy idziemy do kina, oglądamy jakiś super, mega, nie wiem, emocjonujący film, jakiś film akcji. Tak naprawdę każdy moment tego filmu przeżywamy wtedy. Czujemy się tak, jakbyśmy byli w filmie. Popatrzcie teraz na chwilę na swoje własne ciało, jak reagujecie. Czujecie napięcie we wszystkich mięśniach, tak jakby się to naprawdę działo. Wasze serce reaguje, wasza głowa reaguje, wasze myśli reagują.
jak gdyby wspójacie się razem z tym człowiekiem, który tam biega w tym filmie i robi różne rzeczy, to wy czujecie się tak, jakbyście byli obok niego. Czujecie te same emocje, które on czuje. To jest początek tego, który trzeba tutaj wykorzystać, aby właśnie osiągnąć swoje własne cele. Ponieważ mózg człowieka wszystko odbiera obrazami. I kiedy macie coś, cokolwiek, co byście chcieli osiągnąć, to kluczem do tego jest teraz to, żeby to zacząć sobie wyobrażać. Ale nie tylko, że usiądziecie i powiecie, no dobra, teraz nie wiem, nie chciałbym tutaj mieć złamanego paznokcia, chciałbym mieć fajny paznokieć, cokolwiek innego. Nie tak. To musicie opisać sobie we wszystkich szczegółach. Czyli wychodzicie na zewnątrz, jest piękna pogoda, tak to musicie siebie widzieć. Jest piękna pogoda, jest słoneczko, świeci, ptaszki śpiewają, wokół wszystko zielone. Ty wychodzisz na zewnątrz, czujesz to w środku wszystko, czujesz się dobrze, że jesteś szczęśliwy, że jesteś zdrowy, że nic ci nie dolega, że wszystko wokół jest piękne, rozumiesz? Musisz to poczuć sercem. To wszystko musisz sobie w każdym jednym drobnym szczególe zwizualizować. Bo na przykład była taka historia też, to jest historia taka już wymyślona, ale bardzo ładnie to tutaj obrazuje. Był święty Mikołaj. Święty Mikołaj mówi do człowieka: spełnię ci twoje życzenie, które chcesz na gwiazdkę. Człowiek sobie wyobraził, że chce samochód, piękne Ferrari. No i dostał te Ferrari. Przychodzi, stoi w Ferrari. Wchodzi jednak do środka, nie ma kierownicy, nie ma silnika, nie ma całej elektryki, była tylko piękna karoseria z Ferrari na zewnątrz. Idzie do świętego Mikołaja z pretensjami, mówi, ale przecież tam nie ma silnika, nie ma nic w środku w tym samochodzie. A święty Mikołaj mu mówi, ale o czym pomyślałeś? No pomyślałem o Ferrari. A pomyślałeś o silniku? Pomyślałeś o tym, że co jest w środku? No nie pomyślałem. I dokładnie to, co sobie ten człowiek zobrazował, to dostał. Ale nie pomyślał o tych szczegółach wszystkich. I dlatego tak ważne jest, żeby każdy szczegół był tutaj zawarty, opisany. Jeszcze ważniejsze w tej metodzie jest, żebyś to wszystko napisał sobie na kartce. Żebyś każdy jeden najmniejszy szczegół z tego, jak się czujesz, jakie emocje, co widzisz, w tym wszystkim, co sobie wyobrażasz, w tej projekcji, jak gdyby, bo jest to projekcja, żebyś to sobie wszystko zapisał na kartce. Nawet te drobne szczegóły, co masz ubrane, na czym stoisz, czy masz buty, czy nie masz butów, czy masz skarpetki, to wszystko musisz opisać, ponieważ to jest potrzebne dla ciebie, żeby stworzyć refleksję z twoim mózgiem. Ponieważ, tak jak ci mówię, twój mózg pracuje z obrazami. My myślimy z obrazami. Kiedy o czymś myślimy, widzimy jak gdyby w podświadomości dany obraz. I dlatego musisz samego siebie sobie wyobrazić szczęśliwego, zdrowego i tak dalej. Cokolwiek byś chciał osiągnąć, czy by to była inna praca, którą chcesz mieć, czy chcesz lepiej zarabiać, to musisz wszystko sobie ze szczegółami wyobrazić. I musisz to poczuć tak, jakby to się stało już. Żeby ta cała uciecha weszła w twoje serce. Bo widzisz, bardzo często dzieją nam się złe rzeczy. A dlaczego? Ponieważ kiedy pomyślisz o czymś złym, pomyślisz o jakiejś chorobie, czy o czym innym, od razu czujesz strach w środku. I ten strach jest tą emocją, która ci jest potrzebna, ale odwrotnie. Ty potrzebujesz tutaj teraz to szczęście wewnętrzne, że już to czujesz. O, mega, super, mam to. Bo ten strach jest taką samą emocją jak szczęście. I ten strach zasila taką samą energię, to wszystko we wszechświecie, żeby ci to dać. I kiedy ty wyślesz taką energię strachu do tego wszechświata, to dostaniesz z powrotem. I wtedy te największe strachy, których my się tak boimy, nam się dzieją. Bardzo szybko nam się dzieją, bo wysłaliśmy tą energię strachu do wszechświata i ona poszła i skreowała nam to, czego my się boimy. A tu musimy dokładnie odwrotnie zrobić. My musimy to szczęście, tą uciechę, że już to posiadamy, że to mamy, że to zdrowie mamy, że to wszystko, musimy to odwrócić i wysłać to. I wtedy to dostaniemy. I to jest metoda Clemenza Kubi. Podobnie jak kobiety. Kobiety zawsze dużo więcej czasu spędzają przed lustrem.
One się muszą dokładnie zobaczyć, jak wyglądają, umalować, uczesać, żeby pięknie wyglądały, ponieważ chcą zobaczyć swoje lustrzane odbicie i to jest refleksja, na którą oddziałują na innych. I dokładnie tak musimy sobie te wszystkie obrazy wyobrazić. I wtedy wysyłamy taką kreację do wszechświata. Ona się sama wysyła, nie musimy nic robić. Wystarczy, że my tylko to poczujemy. To całe szczęście, to wszystko, co byśmy nie chcieli osiągnąć. To jest metoda Clemenza Kubi. Bardzo krótko opisana. Oczywiście on ma też swoje książki na ten temat zrobione. Ja tych książek nie czytałem jego. Ja widziałem po prostu jego historię parę razy w różnych miejscach dawał wywiad. To jest człowiek, który mówi po niemiecku. Więc po niemiecku warto by było znać. Są tu też na YouTubie jego wykłady, które różne dawał. To jest jego metoda. To jest metoda człowieka, który dokonał czegoś niemożliwego. Wstał z wózka inwalidzkiego, przypominam jeszcze raz, z którego nie powinien wstać, a wstał. Tylko i wyłącznie tą metodą kreacji. On nigdy w życiu nie dopuścił nawet na moment tej chwili tego myślenia, że on nie będzie chodzić. On się nigdy z tym nie pogodził. I tu pokazało to potęgę nas samych, potęgę człowieka, co potrafimy zrobić. Dobrze, moi drodzy, zostawiam was z tym przemyśleniem. Dalszych informacji możecie sami sobie szukać. Clemens Kubi. Ja wam przekazałem historię człowieka, który dokonał niemożliwego. A co wy dalej z tym zrobicie, to już wasza sprawa. Czy chcecie z tym pracować? Metoda jest naprawdę bardzo dobra. I wiele ludzi już z niej skorzystało. Wiele ludzi ma naprawdę niesamowite osiągnięcia, korzystając z tej metody. Wiele ludzi już też dokonało rzeczy niemożliwych, które stały się tak naprawdę możliwe. I w zasięgu naszej ręki. Na dodatek nie kosztowało to nic. Nie kosztowało to złamanego grosza. No chyba że ktoś chce do niego iść na kursy i to śledzić, no to pewnie wtedy trzeba będzie zapłacić za te kursy. Ale jeżeli zrobicie to tą metodą, którą wam przed chwilą opisałem, to nie kosztuje was to nic. Jedynie czas. I to jest wszystko. Także tyle na dziś. Pamiętajcie o konkursie. To już naprawdę ostatnie dni teraz, które tutaj to trwa. Wszystkie produkty, które biorą udział w konkursie, macie w opisie tego filmu. Wystarczy przy zakupie czegokolwiek stamtąd. Są to dobre produkty, które wam od lat polecamy. Wpisać sobie konkurs z szamanem i koniecznie do 24 grudnia zostawić nam tutaj jakąś fajną historię na temat produktu, który tam kupiliście. A my już 24 grudnia będziemy kogoś wybierać, kto po prostu otrzyma tutaj bon na 15 000 złotych do tego sklepu. I tak też jest to możliwe. Także trzymajcie się. Hej!